Już się wydawało, że nic więcej ciekawego w tym roku nie zobaczymy, a tu nagle DJI zaprezentował jeszcze jedną typowo vlogową kamerkę. Tak więc czas dziś na testy. W tym materiale omówimy sobie najważniejsze funkcje. Oczywiście będziemy robić porównania do kamerek sportowych typu GoPro czy Action 4 i na samym końcu wymienię Wam wszystkie zalety oraz wady tego produktu, które zauważyłem podczas testów. A więc po kolei. Czyli na początku wymienimy sobie różnicę pomiędzy stabilizacją z kamerek sportowych, a mechaniczną w Osmo Pocket 3. Czyli żeby stabilizacja elektroniczna w Action 4 czy GoPro 12 działała poprawnie, wymaga kropa na matrycy oraz odczytu danych z żyroskopu. Czyli tutaj mamy pierwszą różnicę. Nie dość, że kamerki akcji mają mniejszy sensor, to jeszcze potrzebują kropa, gdzie przy Osmo Pocketie 3 macie nagranie na pełnej matrycy, bo macie stabilizację mechaniczną, czyli gimbala. A dodatkowo w nocy, ze względu na małą ilość światła, kamerka sportowa nie jest Wam w stanie podnieść tak wysoko szybkości migawki, przez co zwykle z nagrań w nocy będziecie mieć takie dziwne mikrodrgania, bądź stabilizacja w ogóle nie będzie działać poprawnie. Gdzie przy Osmo Pocketie 3 mamy mechaniczną stabilizację, czyli według zasad możecie sobie ustawiać szybkość migawki oraz nie musicie się martwić o nocne ujęcia, ponieważ nadal będą stabilne. To nie tylko lepsza jakość wideo, ale również przy vlogowaniu otrzymujemy lekko rozmyte naturalnie tło, a także o wiele mniejsze szumy podczas nagrań w nocy. Trzeba również dodać, iż jest to 9-megapikselowa matryca i takie też robi zdjęcia, także miejcie na uwadze to, iż Osmo Pocket 3 jest dedykowany głównie pod filmowanie, a zdjęcie bierzcie jako dodatek. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to stawiałbym tutaj na smartfona, który będzie oferował zwykle znacznie większą rozdzielczość. Osmo Pocket 3 będzie przez większość porównywana do kamerek sportowych typu Action 4 czy GoPro 12, aczkolwiek obie te kamerki nie posiadają żadnego autofokusa, a zdarza się, że to tło jest zwykle bardziej ostre niż Wy, jeśli się nagrywacie. Gdzie przy Osmo Pocket 3 mamy autofokus i to możemy wybrać kilka różnych trybów, jak ma działać. Jeśli chodzi o mikrofony, to nie traktujcie ich super poważnie. Jest podobnie jak z kamerkami akcji, jest ich upychane jak najwięcej, aby z każdej strony Wam łapały dźwięk, aczkolwiek jakość tego dźwięku jest po prostu ok. Najlepiej, abyście mieli ze sobą mikrofon zewnętrzny, bądź możecie się zaopatrzyć w ten zestaw z mikrofonem. A jeśli już korzystacie z tych wbudowanych mikrofonów, to ustawcie sobie następujące opcje. Kanał na stereo, redukcja szumów wyłączona oraz kierunkowe na wszystko. To pozwoli Wam uzyskać stosunkowo najlepszy dźwięk. Dobra. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Robimy sobie małą próbę mikrofonu. Dla porównania założyłem sobie również Rode Wireless Pro, dzięki czemu będziecie mogli zobaczyć sobie i porównać ten dźwięk. Mikrofony mamy ustawione na najlepsze ustawienia. Pokażę Wam na przebitkach, jak to wygląda. Rękę mam wyciągniętą jak najbardziej mogę, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda przy vlogowaniu. Jeśli chodzi o ustawienia gimbala, to ustawiłem w sumie chyba mam najszybsze
najszybsze podążanie, tak mi się wydaje, i nie mam ustawionego face trackingu, więc na razie mamy to wyłączone. Chcę, żebyście zobaczyli, jak wygląda ten tryb vlogowy tutaj na tej kamerce. O, tak sobie możemy iść, bach. Rękę mam cały czas wyciągniętą, jak najbardziej mogę. Bliżej. Takie bliższe vlogowanie. O, tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że spoko. DJI deklaruje, że Pocketa 3 można naładować od 0 do 80% w zaledwie 16 minut i później do 100% w 32 minuty, co muszę potwierdzić. Aczkolwiek pamiętajcie, iż ładowanie musi się odbywać równie szybko ładowarką, jak mówi producent 65W. Więc jeśli będziecie chcieli Osmo Pocketa 3 naładować w trasie powerbankiem albo jakąś słabszą ładowarką, to na pewno nie osiągniecie takich wyników. Tutaj będzie króciutko, tryb nocny oczywiście jest, ale są w nim zarówno zalety, jak i wady, a mianowicie w trybie nocnym możecie dużo bardziej podbić ISO z 3200 na logu do 16000 na trybie nocnym i będziecie osiągać dużo więcej szczegółów, ponieważ robię wam takie jakby HDR z obrazka, aczkolwiek nie będziecie mogli korzystać z D-Loga ani kolorów 10 bit, więc kontrast oraz ostrość obrazka jest dosyć mocna i przypomina już bardziej nagranie z telefonu niestety. A dodatkowo, skoro już jesteśmy przy braku D-Loga, to w 4K 120 klatek również nie macie możliwości korzystania z loga ani kolorów 10 bit, a sam obrazek jest już słabszej jakości. Active Track 6.0 działa po prostu bardzo dobrze i naprawdę jest coraz trudniej o zgubienie śledzonego obiektu, a dodatkowo możecie ustawić, aby śledzenie odbywało się nie tylko na środku, ale też na bokach kadru. Menu jest chyba jednym z najlepszych, z jakim obcowałem. Podobno jest bardzo podobne do Action 4 i muszę powiedzieć, że jeżeli to prawda, to operowanie i samo obcowanie jest dużo lepszym doświadczeniem niż w kamerkach GoPro. Ostrość oraz redukcja szumów również się tutaj znajduje, ale jest to chyba pierwsza tego typu kamerka, gdzie z ostrością ustawioną na 0 wygląda to dobrze. Nie jest przeostrzona jak w przypadku kamerek akcji. Pamiętajcie, że Osmo Pocketa 3 nie zabierzecie wszędzie tam, gdzie Action 4 czy GoPro 12. One są stworzone do innych znacznie cięższych warunków, takich jak woda, piach, kurz itd. Zaś tutaj, gdzie macie gimbala, obracany ekran, głośnik na wierzchu, slot na kartę pamięci oraz wloty powietrza, nie pozwoli wam to na żadne z tych ekstremalnych warunków. Osmo Pocket 3 nie posiada żadnych uszczelnień w tym zakresie. No i na samym końcu proszę o wstawkę z zaletami oraz z wadami, które zauważyłem podczas użytkowania. Do widzenia!